Cześć kochani, dziś zabieram Was w podróż do wnętrza wiru. Ale spokojnie, nie będzie to ani pralka, ani tornado w Teksasie. To będzie bardziej jak ten moment, kiedy chcesz się tylko napić kawy, a wszechświat nagle postanawia Cię w tym momencie nauczyć pokory, wdzięczności i że nie masz zielonego pojęcia, co robisz ze swoim życiem. Tak, właśnie o tym będzie. Opowiem Wam, jak leżałam na dnie emocjonalnej studni i znalazłam książkę. Nie była to instrukcja obsługi wózka inwalidzkiego, tylko coś znacznie bardziej magicznego. Gotowi? Wdech, wydech i jedziemy. Jakiś czas temu trafiłam na książkę Esther i Jerego Hicksów, opisującą nauki Abrahama, Wir, The Vortex. I powiem tak. Są książki, które Cię inspirują, są też takie, które Cię nudzą i są też takie, które podnoszą Cię z podłogi, wycierają łzy i robią Ci herbatę, mówiąc: dalej dziewczyno, wracaj do gry. Ta była tą ostatnią. A czy ta książka robi też chrupki? Pytam dla kolegi. 3 lata temu zdarzyło się coś, czego nie przewidział nawet mój horoskop. Wypadek, kontuzja i wózek inwalidzki. Dla osoby, która zawsze była samowystarczalna i biegała jak odkurzacz emocjonalny dookoła ludzi, by im pomagać, bycie skazaną na czyjąś pomoc było jak zimny prysznic, tylko bez wody i z depresją zamiast mydła. Nie mogłam nawet popić wodą tabletek bez pomocy. Serio. W pierwszym miesiącu moje zdrowie poleciało na łeb tak bardzo, że już byłam gotowa pisać testament i pożegnalne listy. Moja energia była tak zdruzgotana, że nawet rośliny w moim otoczeniu więdły. Jak Boga kocham. Jedna z nich próbowała nawet uciec z parapetu. Rośliny miały plan ewakuacji. Ja się tylko przyglądałem. I właśnie wtedy, w chwili największej beznadziei, na mojej drodze pojawiła się ta książka. Czy był to przypadek? A może prezent od wszechświata w stylu: ej, wiem, że jesteś w rozsypce, ale masz tu PDF-a. Powodzenia. Książka przypomniała mi coś, co gdzieś głęboko wiedziałam, ale o tym zapomniałam, walcząc z rzeczywistością. Każda myśl to energia. Esther Hicks mówi: chcesz dobrego życia? Skup się na dobrych rzeczach. Proste? Jasne. Łatwe? Jak nauka fizyki kwantowej po nieprzespanej nocy. Ale coś w tym jest. Zaczęłam rozumieć, że wpadłam w wir. Dosłownie. W taki psychiczny blender, który robi z twojej energii koktajl rozpaczy. Aż tu nagle objawienie. Zaczęłam dostrzegać małe rzeczy. Światło wpadające przez okno, smak herbaty, mruczenie kota. To wszystko powoli, nieśmiało zaczęło mnie wyciągać z dołu i z bólu. Mruczenie terapeutyczne. 300 za sesję, dziękuję bardzo. Ale zdzierasz. Wiemy już, że są takie dni, kiedy czujesz się, że nie powinnaś była w ogóle wstać z łóżka. Ba, nie powinnaś była kłaść się spać poprzedniego dnia. Wszystko idzie nie tak. Wykipi ci mleko, przypalasz owsiankę, zapominasz, jak się nazywasz i zaczynasz kwestionować sens istnienia noży. A potem są dni, kiedy czujesz się jak młody Vito Corleone. Wszystko układa się po twoje myśli. Nawet sąsiad mówi ci dzień dobry z lekkim drżeniem w głosie. Wszechświat milczy, bo wie, że dziś ty rozdajesz karty. A kawa? Smakuje, jakby była zaparzona przez samego De Niro. To właśnie o to chodzi. Życie jest jazdą bez trzymanki. Rollercoasterem emocjonalnym z dodatkiem waty cukrowej i lekkich mdłości. I całe szczęście. Bo gdyby wszystko było gładkie jak powierzchnia medytacyjnego kamyka, to nigdy nie docenilibyśmy wzlotów. To energia sprawia, że życie ma smak. To ona sprawia, że czujesz ciarki, wzruszenie, radość i potrzebę pogłaskania kota. W końcu jakaś sensowna puenta.
Esther Hicks mówi, że wir może być destrukcyjny, ale też może być miejscem, z którego wychodzi najpiękniejsza wersja ciebie. Możesz być epicentrum dobra, a co najlepsze, twoje dobre wibracje działają na innych, na ludzi, na zwierzęta, na rośliny, na twoją starą monsterę, która do tej pory udawała liść sałaty w stanie przedzawałowym. A teraz czas na fakt z cyklu co? Jakby to powiedział Neko, Niech mnie kurwa ktoś uszczypnie, bo to już jest wyższa szkoła biologii. czy wiesz, że konie mają serca, które naturalnie pracują w stanie głębokiej koherencji? Ich rytm jest spokojny, równy, potężny, jakby sam wszechświat mówił oddychaj. Ale to nie wszystko. Pole elektromagnetyczne końskiego serca jest tak silne, że potrafi uregulować rytm serca człowieka na odległość aż do 9 metrów. Co najlepsze, nie musisz go głaskać, przytulać ani szeptać mu do ucha kocham cię, mój tyrumaku. Wystarczy, że jest w pobliżu. Wielu terapeutów i badaczy zauważa, że osoby z traumą, lękami i depresją zaczynają się uspokajać właśnie w obecności koni. Ich oddech się pogłębia, napięcia puszczają, a serce dosłownie dostraja się do końskiego rytmu. Dlatego hipoterapia to nie jest jak fajna jazda na koniku, tylko biologiczna synchronizacja z istotą, która nie ocenia, nie mówi i nie analizuje, tylko jest. Konie to istoty magiczne. Ich obecność działa jak reset układu nerwowego. Po prostu stoisz obok konia i zaczynasz wracać do siebie. Więc kiedy zaczynasz się czuć lepiej, to nie tylko wrażenie. Twoje pole elektromagnetyczne naprawdę się zmienia, dosłownie. A jeśli jeszcze obok ciebie stoi koń, to możesz być pewna, że właśnie bierzesz udział w terapii serca. Zresztą niezależnie, czy to koń, kot, czy człowiek, który cię autentycznie słucha, wszystko sprowadza się do tego samego. Czujesz się lepiej, to i promieniujesz lepiej. I tu dochodzimy do czegoś, co chciałabym ci zostawić na wynos. Ludzie są cudownie niedoskonali. I jednym sposobem, żeby razem coś zbudować, jest nauczyć się rozumieć siebie nawzajem. To też jest energia. Ta dobra, ta ludzka. Powrócę teraz do tematu książki. Wiecie, co się stało, gdy skończyłam ją czytać? Zaczęłam się czuć dobrze. Tak po prostu, bez fajerwerków, z dnia na dzień, coraz lepiej. A po 6 miesiącach byłam na tyle silna, by zacząć uczyć się chodzić na nowo. Nie spadło mi to z nieba, nie z boskiej interwencji, tylko zmiana myśli, zmiana energii, zmiana wszystkiego. I wreszcie ktoś otworzył balkon. Zrozumiałam, że wszystko zaczyna się w głowie i że nawet najgorsza sytuacja może być punktem zwrotnym, jeśli ją odpowiednio przefiltrujesz. Więc gotowanie, rysowanie, głaskanie kota, patrzenie w niebo, szczególnie przy zachodzie słońca, wszystko to pomaga. Pomaga wstać, ruszyć, zmienić częstotliwość. Bo kiedy się już nastroisz, to wtedy magia się zaczyna. Ta książka nie daje gotowych odpowiedzi, ale daje ci ciebie, tego prawdziwego, z podrapanym sercem, poranionym ego i piękną duszą w środku. I wtedy wiesz, że jesteś gotowy. Na co? Na wszystko. Jeśli czujesz się dziś jak rozgotowany makaron, pamiętaj, nawet z makaronu można zrobić coś pysznego. Wystarczy trochę dobrej energii. Nie musisz być cały czas w dobrej formie. Nie musisz być doskonała, ale dobrze, żebyś była. Dobrze dla ciebie i twojego otoczenia. Jeśli czujesz, że ten odcinek dał ci choć odrobinę światła, zostaw łapkę w górę, suba i daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o tym całym energetycznym wirze. A jeśli masz dziś kiepski dzień, przytulam cię energetycznie, bez kosztu wysyłki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z wiru, z wdzięcznością, z kotem i herbatą. Kamila. I z moim mruczeniem. Bo nie ma lepszej częstotliwości niż 25 Hz szczęścia. Święta prawda.